Teraz, gdy twój mąż nie żyje, opłakuj go, pakuj walizki i nigdy więcej nie wracaj, powiedziała moja synowa, Ewa, podczas kolacji. Mój syn, Piotr, tylko uśmiechnął się i skinął głową. Ten dom i tak nigdy tak naprawdę nie był twój. Wyprowadziłam się bez słowa. Następnego dnia poszłam do banku, a teraz jestem wdzięczna, że tu jesteś. Śledź moją historię do samego końca i skomentuj miasto, z którego oglądasz, abym mogła zobaczyć, jak daleko moja historia dotarła. Jeśli moja opowieść poruszyła twoje serce, daj mi znać w komentarzu, skąd oglądasz, bym wiedziała, jak daleko dotarł mój głos. I nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować, jeśli chcesz usłyszeć więcej opowieści o nadziei i sprawiedliwości. Jadalnia wydawała się inna bez obecności Adama. Mahoniowy stół, który gościł niezliczone rodzinne kolacje, teraz wydawał się zbyt duży, zbyt pusty, mimo że siedzieliśmy przy nim we troje. Ciągle zerkałam na jego puste krzesło, spodziewając się, że go tam zobaczę z jego łagodnym uśmiechem i kojącą obecnością. Minął dokładnie tydzień, odkąd pochowaliśmy mojego męża, z którym przeżyłam 32 lata. Tydzień, odkąd stałam przy jego grobie, czując, jakby połowa mojej duszy została brutalnie wyrwana. Smutek wciąż leżał ciężko w mojej piersi, sprawiając, że każdy oddech był utrudniony. Podaj ziemniaki! Warknęła Ewa, moja synowa, jej głos ostry jak szkło. Nigdy nie używała wobec mnie ciepłego tonu. Ale dziś wieczorem było coś innego, coś zimniejszego, coś, co niosło ze sobą podstępne ostrze. Sięgnęłam po misę, moje ręce wciąż lekko drżały. Pogrzeb wyczerpał mnie bardziej niż się spodziewałam. W wieku 71 lat myślałam, że jestem przygotowana na ten dzień. Ale nic nie mogło mnie przygotować na pusty ból, który teraz podążał za mną wszędzie. Piotr, mój 43-letni syn, siedział między nami jak sędzia, który już wybrał stronę. Ledwo na mnie spojrzał przez cały wieczór. Jego uwaga skupiona była wyłącznie na jego żonie, z którą był od 15 lat. Syn, który kiedyś czołgał się na moje kolana, gdy miał koszmary, teraz nie mógł nawet spojrzeć mi w oczy. Uroczystość była piękna, prawda? Zapytałam, próbując wypełnić niezręczną ciszę. Twój ojciec byłby zachwycony, widząc tam tylu ludzi. Ewa z premedytacją odłożyła widelec. Tak, cóż, to właśnie musimy z tobą omówić, Mario. Coś w jej tonie sprawiło, że poczułam ucisk w żołądku. Spojrzałam na nią i na Piotra, szukając jakiegokolwiek znaku ciepła, które powinno istnieć między członkami rodziny, którzy właśnie dzielili stratę. Zamiast tego w oczach Ewy znalazłam zimną kalkulację, a w oczach mojego syna niekomfortowe unikanie. Co masz na myśli? Zapytałam, choć część mnie już obawiała się odpowiedzią. Ewa wyprostowała się na krześle, przyjmując postawę, którą przyjmowała, gdy stawiała ultimatum. Widziałam to już wcześniej, zazwyczaj, gdy wyjaśniała, dlaczego Piotr nie mógł mnie tak często odwiedzać lub dlaczego rodzinne tradycje musiały się zmienić, aby dostosować się do jej preferencji. Piotr i ja rozmawialiśmy, zaczęła, jej głos nabrał tej fałszywej słodyczy, której używała, gdy czegoś chciała. Teraz, gdy Adama nie ma, ten dom będzie dla ciebie zbyt trudny do samodzielnego ogarnięcia. Mrugnęłam, zdezorientowana. Zbyt trudny? Zarządzam tym domem od ponad 30 lat. Znam każdą skrzypiącą deskę i kapryśny kran. Tak, to właśnie jest problem, kontynuowała Ewa. Jej maska uprzejmości lekko się zsuwała. Nie młodniejesz, a utrzymanie domu tej wielkości jest drogie. Piotr i ja myślimy, że najlepiej byłoby, gdybyś przeniosła się gdzieś bardziej odpowiedniego. Słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. Przenieść się? To jest mój dom. Adam i ja zbudowaliśmy tu nasze życie. Piotr tu dorastał. Piotr w końcu się odezwał. Jego głos ledwo słyszalny. Mamo, Ewa ma rację. Samo utrzymanie będzie dla ciebie przytłaczające. Nie jestem bezradna, Piotrze, powiedziałam, słysząc, jak mój głos lekko się łamie. A ten dom, twój ojciec i ja oszczędzaliśmy latami, żeby kupić to miejsce. Każdy pokój kryje wspomnienia naszego wspólnego życia.
Wyraz twarzy Ewy stwardniał. Wspomnienia nie płacą rachunków za media ani podatków od nieruchomości. Bądź praktyczna, Mario. Patrzyłam na nią, tę kobietę, która systematycznie wypychała mnie z życia mojego syna przez 15 lat. Kobietę, która przekonała Piotra, że niedzielne obiady z matką to zbyt duża presja i że wizyty świąteczne muszą być zrównoważone między rodzinami, co jakoś wszystko oznaczało więcej czasu z jej krewnymi. Co dokładnie sugerujesz? Zapytałam, choć czułam, jak odpowiedź formuje się jak lód w moim żołądku. Myślę, że powinnaś rozejrzeć się za jedną z tych miłych społeczności dla seniorów, powiedziała Ewa. Jej ton sugerował, że robi mi ogromną przysługę. Gdzieś z zajęciami i ludźmi w twoim wieku byłoby to dla ciebie o wiele lepsze niż grzechotanie w tym wielkim, pustym domu. Odwróciłam się do Piotra, desperacko mając nadzieję, że zobaczę jakiś znak, że nie zgadza się z tym planem. Piotr, naprawdę myślisz, że powinnam sprzedać dom, w którym dorastałeś? Gdzie twój ojciec i ja? To ma sens, mamo, przerwał, wciąż nie patrząc mi w oczy. A szczerze mówiąc, Ewa i ja moglibyśmy wykorzystać tę przestrzeń. Rozmawialiśmy o powiększeniu rodziny, a ten dom ma tak duży potencjał. Znaczenie jego słów zalało mnie jak zimna fala. Oni nie tylko chcieli, żebym odeszła, oni chcieli mojego domu, domu, który Adam i ja z miłością odrestaurowywaliśmy pokój po pokoju przez 3 dekady. Teraz, gdy Adam umarł, przeżyj swój smutek, pakuj walizki i nigdy więcej nie wracaj. Głos Ewy nagle stracił wszelką pretensję do uprzejmości. Ten dom i tak nigdy tak naprawdę nie był twój. Słowo teściowa zeszło jej z ust z beztroską okrucieństwem, jakby rozmawiała o pozbywaniu się starych mebli, zamiast wyrzucać matkę swojego męża. Piotr wtedy spojrzał w górę i przez chwilę zobaczyłam coś błyskającego w jego oczach. Niepewność, a może nawet poczucie winy, ale potem uśmiechnął się i skinął głową. Ma rację, mamo, ten dom był taty, a teraz jest mój, ty tylko tu mieszkałaś. Poczułam, jak mój świat przechyla się na osi. Tylko tu mieszkała, jakby 32 lata małżeństwa, budowania życia i wychowywania rodziny sprowadzały się do niczego więcej niż długotrwałego pilnowania Tomu? Rozumiem, powiedziałam cicho, mój głos był stabilniejszy niż się czułam. Wewnątrz coś się rozpadało. Nie tylko moje serce, ale moje zrozumienie, kim był mój syn, kim była moja rodzina. Wstałam powoli, moje nogi były niepewne. Potrzebuję trochę czasu. 2 tygodnie. Ewa przerwała mi. To powinno wystarczyć, żeby znaleźć odpowiednie miejsce i zorganizować przeprowadzkę. 2 tygodnie? Nie 2 miesiące, nawet nierozsądny termin na żałobę i planowanie. 2 tygodnie na demontaż całego życia. Piotr w końcu spojrzał mi prosto w oczy, a to, co w nich zobaczyłam, było gorsze niż gniew czy nienawiść. Była to obojętność, całkowita, beztroska obojętność na mój ból. To dla twojego dobra, mamo, powiedział, jakby przekonywał siebie samego tak samo jak mnie. Zobaczysz. Poszłam na górę do sypialni, którą dzieliłam z Adamem. Każdy krok wydawał się, jakbym wspinała się na górę. Pokój wciąż pachniał jego wodą kolońską, a jego okulary do czytania wciąż leżały na nocnym stoliku, gdzie zostawił je wieczorem przed zawałem serca. Usiadłam na skraju naszego łóżka i spojrzałam na swoje odbicie w lustrze. Kobieta, która na mnie patrzyła, wydawała się starsza niż 71 lat. Jej srebrne włosy były oklapłe, a niebieskie oczy stłumione przez szok i smutek. Za 2 tygodnie będę musiała opuścić ten pokój, w którym pożegnałam Adama zaledwie 7 dni temu. Będę musiała spakować 32 lata małżeństwa w pudełka i oddać to wszystko synowi, który właśnie powiedział mi, że nigdy tak naprawdę tu nie należałam. Ale siedząc tam, w zapadającym zmroku, coś innego zaczęło się budzić pod żałobą i szokiem. Małe, twarde ziarno determinacji. Adam zawsze zajmował się naszymi finansami, ale nauczył mnie być dokładną, zwracać uwagę na szczegóły.
Jutro zacznę robić przygotowania. Zadzwonię do banku i rozpocznę proces ustalania, do czego dokładnie mam prawo. Bo jeśli Piotr i Ewa myśleli, że mogą tak po prostu wymazać mnie z tej rodziny bez konsekwencji, to mogą się bardzo zaskoczyć. Pierwszą rzeczą, którą musiałam zrobić, było dokładnie zrozumieć, co Adam po sobie zostawił i komu. Poranne słońce wpadało inaczej przez kuchenne okna, gdy siedziałam sama przy stole śniadaniowym, sącząc drugą filiżankę kawy. Minęło 10 dni od tej okropnej kolacji, a dom wydawał się wstrzymywać oddech, czekając na moje odejście. Piotr i Ewa byli już dwukrotnie, aby ocenić przestrzeń, mierząc pokoje i omawiając remonty, jakbym była niewidzialna. Wczoraj podsłuchałam Ewę rozmawiającą przez telefon z wykonawcą, umawiającą wycenę, gdy tylko stara kobieta się wyprowadzi. Spędziłam te 10 dni w dziwnej bańce otępienia, mechanicznie segregując rzeczy i próbując zignorować rosnący węzeł w moim żołądku. Ale dziś rano w końcu poczułam się gotowa, aby stawić czoła praktycznym sprawom, którymi Adam oczekiwałoby, że się zajmę. Droga do pierwszego Narodowego Banku zajęła 15 minut przez znajowe ulice naszej dzielnicy. Tę samą drogę pokonywałam od ponad 20 lat, zazwyczaj z Adamem na miejscu pasażera, załatwiając nasze sprawy bankowe, podczas gdy ja czekałam w samochodzie. Zawsze chronił nasze finanse, nie dlatego, że mi nie ufał, ale dlatego, że mówił, że to o jedną rzecz mniej do zmartwienia dla mnie. Teraz żałowam, że nie zwracałam więcej uwagi. Pani Kowalska, dyrektorka banku, powitała mnie z ostrożną sympatią zarezerwowaną dla niedawnych wdów. Pani Nowak, tak mi przykro z powodu Adama. Był takim dżentelmenem, zawsze pytał o moje wnuki. Dziękuję, Heleno. On też ciepło o pani mówił. Usiadłam na krześle naprzeciwko jej biurka, torebkę mocno ściskając na kolanach. Muszę zrozumieć moją sytuację finansową. Adam wszystkim się zajmował i obawiam się, że jestem raczej zagubiona. Wyraz twarzy Heleny złagodniał ze zrozumieniem. Oczywiście, pozwolę sobie otworzyć pani konta. Odwróciła się do komputera, palce stukały po klawiaturze. Po chwili jej brwi lekko się uniosły. Och, czy coś jest nie tak? Moje serce podskoczyło. Czy Piotr i Ewa jakoś już uzyskali dostęp do naszych kont? Niezupełnie nie tak. Po prostu jest tu sporo kont, więcej niż się spodziewałam. Głos Heleny zawierał nutę zaskoczenia. Zacznę od wspólnego konta czekowego, którego pani i Adam używaliście na wydatki domowe. Wydrukowała wyciąg i przesunęła go przez biurko. Saldo było skromne, ale wystarczająco komfortowe, aby pokryć moje wydatki na kilka miesięcy, jeśli będę ostrożna. Fala ulgi zalała mnie. Przynajmniej nie będę teraz w nędzy. A teraz, kontynuowała Helena, jest też konto oszczędnościowe na państwa oboje imiona. Pojawiła się kolejna kartka papieru. To saldo było znacznie większe, wystarczające, aby utrzymać mnie przez lata, jeśli to konieczne. To wspaniale, powiedziałam, czując, jak część napięcia opuszcza moje ramiona. Adam zawsze był ostrożny w oszczędzaniu. Tak, był bardzo metodyczny, zgodziła się Helena, ale wciąż marszczyła brwi na ekranie. Pani Nowak, widzę tu kilka innych kont, które muszę zweryfikować. Niektóre wydają się być tylko na pani nazwisko. Kiedy ostatnio przeglądała pani pełne portfolio finansowe z Adamem? Tylko na moje nazwisko? Powtórzyłam, zdezorientowana. To nie brzmi dobrze. Adam zarządzał wszystkimi naszymi finansami. Palce Heleny ponownie latały po klawiaturze. Zgodnie z naszymi zapisami istnieją 4 dodatkowe konta. 2 lokaty terminowe, konto rynku pieniężnego, a to jest interesujące, konto powiernicze, które zostało założone 5 lat temu. Moja głowa zaczęła się kręcić. Nie rozumiem, Adam nigdy mi o tym nie wspominał. Czy mogę zapytać, czy pani mąż kiedykolwiek wyrażał obawy dotyczące sytuacji rodzinnej? Czasami klienci zakładają osobne konta jako formę ochrony. Pytanie zaskoczyło mnie.
Ochronę przed czym? Nie jestem pewna, co pani ma na myśli. Helena zawahała się, wyraźnie ostrożnie dobierając słowa. Czasami, gdy klienci mają skomplikowaną dynamikę rodzinną, być może obawy dotyczące sporów o dziedzictwo lub zewnętrzne naciski podejmują kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa współmałżonka. Pomyślałam o zachowaniu Adama w ciągu ostatnich kilku lat. Jak zaczął zadawać dociekliwe pytania o nawyki wydatków Ewy. Jak milknął, gdy Piotr wspominał o ich trudnościach finansowych. Jak nalegał, aby osobiście zajmować się wszystkimi naszymi sprawami bankowymi, nigdy nie pozwalając Piotrowi mu towarzyszyć, nawet gdy syn to oferował. Czy może mi pani opowiedzieć o tych innych kontach? Zapytałam, mój głos ledwo słyszalny. Helena wydrukowała kilka kolejnych stron. Pierwsza lokata terminowa była odnawiana corocznie przez 7 lat. Druga została otwarta 3 lata temu. Na konto rynku pieniężnego wpływają automatyczne przelewy z państwa wspólnego konta czekowego. Niewielkie kwoty, 50 zł tu i tam, ale z czasem. Podała mi wyciągi. Liczby pływały mi przed oczami. To nie były skromne fundusze awaryjne. To były znaczne kwoty pieniędzy, wystarczające na zakup domu, wystarczające na wygodne życie przez dziesięciolecia. Jak to możliwe? Zapytałam. Nigdy niczego nie podpisywałam. Właściwie tak, powiedziała Helena delikatnie, wyciągając teczkę. Pani podpisy są na wszystkich dokumentach. Wygląda na to, że Adam przyprowadził panią, aby podpisała dokumenty, prawdopodobnie mówiąc, że były to rutynowe aktualizacje bankowe lub formularze ubezpieczeniowe. Wpatrzyłam się w papiery, które mi pokazała. Był tam mój podpis, datowany i potwierdzony na formularzach, których nie pamiętałam, ale patrząc na daty, mogłam umieścić niektóre z nich. Dzień, w którym przyszliśmy, aby zaktualizować nasz adres po zmianie numerów domów. Czas, gdy przeszliśmy na nowy typ konta czekowego. Nigdy mi nie powiedziałam, co tak naprawdę podpisywałam, wyszeptałam. To nic niezwykłego, powiedziała Helena ostrożnie. Niektórzy współmałżonkowie wolą zajmować się szczegółami, aby uniknąć stresu lub zamieszania. I prawnie wszystko jest w porządku. Te konta są prawnie pani. Próbowałam przetworzyć, co to oznacza. Podczas gdy Piotr i Ewa mierzyły moją kuchnię i planowali swoje remonty, podczas gdy traktowali mnie jak ciężar do pozbycia się, miałam zasoby, o których nic nie wiedzieli. Jest jeszcze jedna rzecz, powiedziała Helena. Jej głos był teraz jeszcze ostrożniejszy. Konto powiernicze, o którym wspomniałam, otrzymywało przelewy z konta biznesowego przez ostatnie 5 lat. Fundusz powierniczy budowlany Nowak. Wierzę, że to była firma pani męża. Tak, ale Adam sprzedał firmę, gdy przeszedł na emeryturę. Piotr mówił, że pieniądze ze sprzedaży ledwo wystarczyły na spłatę długów. Helena ponownie skonsultowała się ze swoim ekranem. Zgodnie z naszymi zapisami, konto biznesowe jest wciąż aktywne. Były regularne wpłaty, a następnie przelewy na pani konto powiernicze. Pani Nowak, myślę, że musi pani porozmawiać z księgowym firmy. Może pani sytuacja finansowa jest znacznie szersza, niż pani sobie zdaje sprawę. Opuściłam bank w oszołomieniu, moja torebka ciężka od wyciągów z kont i wydruków. Zamiast jechać prosto do domu, zjechałam na parking małej kawiarni i usiadłam w samochodzie, czytając wszystko, co dała mi Helena. Liczby nie kłamały. Jakoś, bez mojej wiedzy, Adam systematycznie mnie chronił. Każde konto, każda inwestycja, każdy fundusz powierniczy był tak skonstruowany, aby zapewnić mi finansową niezależność. Gdy studiowałam wyciągi z konta powierniczego, wyłonił się wzorzec. Wpłaty odpowiadały wizytom Piotra w ciągu ostatnich 5 lat, zawsze większe kwoty po tym, jak Piotr prosił ojca o małe pożyczki lub gdy Ewa wspominała o swoich trudnościach finansowych. Adam dawał naszemu synowi pieniądze, ale chronił taką samą lub większą kwotę dla mnie, jakby wiedział, że pewnego dnia będę musiała stanąć na własnych nogach. Mój telefon zabrzęczał wiadomością od Piotra. Mamo, Ewa znalazła pośrednika, żeby wystawić dom na sprzedaż. Możemy zacząć go pokazywać w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że robisz postępy w szukaniu miejsca.
Przez dłuższą chwilę wpatrywałam się w wiadomość. Potem ponownie spojrzałam na wyciągi bankowe na kolanach. Piotr i Ewa byli tacy pewni siebie, tacy pewni, że mają wszystkie karty. Nie mieli pojęcia, że ich staranne plany były zbudowane na fundamencie, którego nie rozumieli. Jutro zadzwonię do księgowego firmy, dowiem się, co jeszcze Adam po sobie zostawił, a potem zdecyduję, co zrobić z tą wiedzą, że mój mąż kochał mnie na tyle, by zapewnić, że nigdy nie będę zdana na niczyją łaskę. Smutek wciąż tam był, tak świeży i ostry jak zawsze, ale pod nim rosło coś innego, cicha siła, której nie czułam od lat. Biuro księgowe Kancelaria Rachunkowa Kowalski i Wspólnicy mieściło się w skromnym pasażu handlowym między pralnią chemiczną a usługą przygotowywania deklaracji podatkowych. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Adam zawsze sam zajmował się spotkaniami biznesowymi, twierdząc, że to nudna papierkowa robota, która tylko przyprawiłaby mnie o ból głowy. Teraz rozumiałam, że chronił mnie przed czymś więcej. Małgorzata Kowalska wyglądała na mój wiek, z siwymi włosami spiętymi w praktyczny kok i życzliwymi oczami za drucianymi okularami. Zajmowała się księgami budownictwa Nowak od ponad 15 lat, a jej wyraz twarzy, gdy wczoraj dzwoniłam, był starannie neutralny. Pani Nowak powiedziała, wskazując na krzesło naprzeciwko jej zagraczonego biurka. Po pierwsze, proszę przyjąć moje kondolencje. Adam był dobrym człowiekiem i uczciwym biznesmenem. Będzie mi brakowało naszych kwartalnych spotkań. Dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że znałam go w biznesie tak dobrze jak pani. Usiadłam na krześle, moje nowe wyciągi bankowe bezpiecznie schowane w torebce. Próbuję zrozumieć naszą sytuację finansową, a bank wspomniał o bieżących dochodach, o których nie wiedziałam. Brwi Małgorzaty lekko się uniosły. Nie wiedziała pani? To niezwykłe. Adam często o pani mówił i zakładałam... Urwała, wydając się przemyśleć swoje słowa. Proszę, muszę zrozumieć, co się działo. Mój syn mówi mi, że firma została sprzedana lata temu i ledwo pokryła swoje długi. Sprzedana? Małgorzata wyglądała na szczerze zdezorientowaną. Pani Nowak, firma budowlana Nowak nie została sprzedana, została zreorganizowana. Odwróciła się do komputera, otwierając pliki. 5 lat temu Adam przeniósł własność aktywów firmy do funduszu powierniczego. Fundusz powierniczy budowlany Nowak. Jest pani wymieniona jako główny beneficjent. Pokój wydawał się lekko przechylić. Jestem właścicielką firmy budowlanej? Cóż, fundusz jest jej właścicielem, a pani jest właścicielką funduszu. Był on dość sukcesywny, szczerze mówiąc. Pani mąż był bardzo ostrożny w kwestii przyjmowanych kontraktów po restrukturyzacji. Mniejsze zlecenia, niezawodni klienci, stałe dochody zamiast cyklu boomu i upadku większych projektów komercyjnych. Wydrukowała kilka stron i podała mi je. To są zestawienia zysków i strat za ostatnie 5 lat. Jak widać, firma generowała stałe dochody. Wpatrywałam się w liczby, moje ręce lekko drżały. Roczne zyski były znaczne, więcej niż wystarczające, aby wyjaśnić regularne wpłaty, które widziałam w wyciągach z konta powierniczego. Ale Adam przeszedł na emeryturę, powiedziałam cicho. Odszedł od codziennych operacji, tak, ale utrzymywał nadzór i zajmował się większymi strategicznymi decyzjami. Faktyczną pracą budowlaną zarządzał Tomek Dąbrowski. Wierzę, że go pani zna. Skinęłam głową. Tomek pracował dla Adama przez ponad 20 lat, zaczynając jako młody praktykant i awansując na kierownika. Był na pogrzebie, jeden z nielicznych ludzi, którzy wydawali się szczerze pogrążeni w żałobie. Tomek de facto prowadził firmę przez ostatnie 5 lat, kontynuowała Małgorzata. Adam tak to zorganizował, że Tomek otrzymuje procent z zysków jako premię za wydajność, co utrzymywało go zmotywowanego i lojalnego. To było bardzo udane rozwiązanie. Dlaczego Adam mi o tym wszystkim nie powiedział? Pytanie ledwo wyszło z moich ust. Małgorzata zawahała się wyraźnie niekomfortowo. Pani Nowak, to może nie moje miejsce, aby to mówić, ale Adam obawiał się presji rodzinnej. Wspomniał się, pani syn miał problemy finansowe, a jego żona miała drogie gusta. Adam martwił się, że gdyby rodzina wiedziała o stałych dochodach z działalności, byłyby oczekiwania i żądania, które mogłyby zagrozić pani przyszłemu bezpieczeństwu.
Kawałki układanki układały się w całość z niszczącą jasnością. Za każdym razem, gdy Piotr prosił ojca o pożyczkę, za każdym razem, gdy Ewa komentowała, jak wygodnie nam się żyje, Adam kalkulował, jak pomóc naszemu synowi, nie poświęcając mojej przyszłej niezależności. On mnie chronił, powiedziałam, słowa ciężkie od realizacji. Chronił was oboje, na różne sposoby, powiedziała Małgorzata delikatnie. Pożyczki, które udzielał Piotrowi przez lata, były znaczne, ale pochodziły z konta operacyjnego firmy, a nie z pani osobistych aktywów. I był bardzo ostrożny, aby wszystko odpowiednio udokumentować. Wyciągnęła kolejną teczkę. To są kopie wszystkich umów pożyczki między firmą a pani synem. Adam nalegał, aby traktować je jako formalne transakcje biznesowe z harmonogramami spłat i stopami procentowymi. Otworzyłam teczkę drżącymi rękami. Strona po stronie dokumentów pożyczkowych, każdy podpisany zarówno przez Adama, jak i Piotra. Kwoty były oszałamiające, dziesiątki tysięcy złotych przez ostatnie 5 lat, rzekomo na różne przedsięwzięcia biznesowe i inwestycje Piotra. Czy Piotr spłacał te pożyczki? Zapytałam, choć już podejrzewałam odpowiedź. Wyraz twarzy Małgorzaty stał się niekomfortowy. Harmonogram spłat pokazuje znaczne zaległości. Na koniec zeszłego miesiąca zaległe saldo wraz z naliczonymi odsetkami wynosi około 87 tysięcy złotych. Ta liczba uderzyła mnie jak fizyczny cios. Piotr był winien rodzinnej firmie, mojej firmie, prawie 90 tysięcy złotych, jednocześnie twierdząc, że jego ojciec zostawił tylko długi. Co się dzieje z tymi zobowiązaniami pożyczkowymi teraz? Zapytałam. Przenoszą się wraz z aktywami firmy. Jako nowy właściciel funduszu ma pani prawo żądać spłaty lub restrukturyzacji warunków, wedle pani uznania. Pomyślałam o Piotrze i Ewie mierzącym moją kuchnią, planujących swoje remonty, omawiających, kiedy mogliby zacząć pokazywać dom. Byli tacy pewni siebie, tacy pewni, że zasługują na wszystko, co Adam zbudowało. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinna pani wiedzieć, powiedziała Małgorzata. Jej głos był teraz jeszcze ostrożniejszy. W zeszłym miesiącu pani syn skontaktował się ze mną bezpośrednio. Powiedział, że po śmierci ojca przejmie zarządzanie sprawami firmy. Poprosił mnie o przygotowanie dokumentów przeniesienia własności, a ja powiedziałam mu, że będę potrzebowała pisemnego upoważnienia od beneficjenta, od pani. Wydał się zaskoczony, że w ogóle była pani zaangażowana w strukturę firmy. Więc Piotr planował przejąć firmę razem z domem, zakładając, że jestem zbyt pogrążona w żałobie i naiwna, aby zrozumieć, co się dzieje. Zdrada bolała głębiej niż myślałam, że to możliwe. Małgorzato, muszę cię o coś zapytać w zaufaniu, powiedziałam. Jeśli chciałabym utrzymać obecną strukturę firmy z Tomkiem kontynuującym zarządzanie operacją, czy byłoby to wykonalne? Absolutnie. Tomek miał nadzieję, że się pani odezwie. Właściwie martwi się o przyszłość firmy i swoje własne bezpieczeństwo zatrudnienia. Jeśli zechce pani utrzymać status quo, myślę, że okaże się bardzo niezależny i wdzięczny za możliwość kontynuowania. Zebrałam wszystkie papiery, mój umysł oszołomiony implikacją tego, czego się dowiedziałam. Firma była moja. Znaczący dług, który Piotr zgromadził, był prawdziwy i prawnie egzekwowane. A ani on, ani Ewa nie mieli pojęcia, że ich plany były zbudowane na fundamencie kłamstw i założeń. Chciałabym umówić spotkanie z Tomkiem tak szybko, jak to możliwe. I chcę zrozumieć wszystkie moje opcje dotyczące zaległych pożyczek. Oczywiście, czy mam zadzwonić do Tomka dziś po południu? Tak, proszę. I Małgorzato, byłabym wdzięczna, gdyby ta rozmowa pozostała na razie poufna. Absolutnie. Poufność klienta jest święta w tym biznesie. Gdy jechałam do domu, mój telefon zabrzęczał kolejną wiadomością od Ewy. Mario, pośrednik chce umówić fotografa na jutro. Upewnij się, że dom jest czysty i uporządkowany. Pierwsze wrażenie ma znaczenie dla potencjalnych kupujących.
Przez dłuższą chwilę wpatrywałam się w wiadomość, po czym schowałam telefon, nie odpowiadając. Niech planują swoją sesję zdjęciową, niech wyobrażają sobie swoją przyszłość w moim domu, wydając pieniądze, które, jak myśleli, odziedziczyli. Nie mieli pojęcia, że fundament, na którym budowali swoje marzenia, miał się pod nimi zawalić. Tego wieczoru usiadłam w gabinecie Adama po raz pierwszy od jego śmierci, otoczona jego starannie zorganizowanymi aktami. Teraz rozumiałam, dlaczego był tak skrupulatny w prowadzeniu dokumentacji, dlaczego nalegał na prawidłowe dokumentowanie każdej transakcji. Budował wokół mnie fortecę, cegła po cegle, transakcja po transakcji, a jutro zacznę uczyć się, jak silne naprawdę są te mury. Zniszczone ręce Tomka Dąbrowskiego owinęły się wokół kubka z kawą, gdy siedzieliśmy w mojej kuchni następnego ranka. W wieku 55 lat wciąż miał szerokie ramiona i zrogowaciałe dłonie mężczyzny, który całe życie budował, ale w jego oczach widać było zmęczenie, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Pani Nowak, muszę być z panią szczery, powiedział. Jego głos był szorstki od emocji. Martwiłem się na śmierć, odkąd pan Adam odszedł. Piotr przyszedł na plac budowy w zeszłym tygodniu, mówiąc o ocenie aktywów i usprawnianiu operacji. Nie brzmiało to dobrze dla ludzi takich jak ja. Nalałam sobie kolejną filiżankę kawy, używając znajomej rutyny, aby uspokoić nerwy. Tomek, co dokładnie powiedział ci mój syn? Powiedział, że rodzina przechodzi przez pewne trudności finansowe, że trzeba będzie podjąć trudne decyzje dotyczące firmy. Chciał, żebym dał mu pełną listę wszystkich naszych obecnych kontraktów, sprzętu i prognozę przepływów pieniężnych. Szczeka Tomka zacisnęła się. Zapytał też o klucze do placu sprzętu i biura. A co mu powiedziałeś? Że będę musiał porozmawiać z tym, kto teraz faktycznie jest odpowiedzialny. Pan Adam zawsze mówił mi, że jeśli coś mu się stanie, powinienem czekać na odpowiednie instrukcje od prawowitego właściciela. Tomek spojrzał mi w oczy. Nigdy nie powiedział, że to będzie Piotr. Fala ulgi zalała mnie. Adam przygotował się na ten scenariusz, zapewniając, że Tomek będzie stróżem firmy, a nie po prostu odda ją każdemu, kto rości sobie prawo do władzy. Tomek, muszę się z tobą czymś podzielić, ale potrzebuję twojego słowa, że ta rozmowa na razie zostanie między nami. Jego wyraz twarzy stał się poważny. Ma pani moje słowo, proszę pani. Rozłożyłam dokumenty, które Małgorzata dała mi poprzedniego dnia. Jestem właścicielką firmy budowlanej, nie Piotr, nie majątek. Ja. Adam przeniósł wszystko do funduszu powierniczego 5 lat temu, a ja jestem beneficjentem. Oczy Tomka rozszerzyły się, gdy studiował papiery. No cóż, niech mnie diabli. Przepraszam za język, proszę pani, ale pan Adam zawsze myślał 3 kroki do przodu. Rzeczywiście. I zgodnie z tymi zapisami firma była dość dochodowa pod twoim kierownictwem. Rumieniec dumy przebiegł po twarzy Tomka. Zbudowaliśmy dobrą reputację, pani Nowak. Stali klienci, jakość pracy, uczciwe ceny. Pan Adam nauczył mnie, że powtarzający się klienci są warci więcej niż jakikolwiek pojedynczy duży sukces. Chcę, żebyś kontynuował dokładnie tak, jak dotychczas, powiedziałam. Ale muszę coś zrozumieć. Piotr był mniej niż szczery w kwestii sytuacji finansowej rodziny. Czy możesz mi opowiedzieć o wszelkich interakcjach, jakie miałeś z nim w sprawach biznesowych? Wyraz twarzy Tomka pociemniał. Było ich kilka na przestrzeni lat. Przychodził, gdy pana Adama nie było, pytając o przepływy pieniężne, chcąc wiedzieć o nadchodzących płatnościach od klientów. Kilka razy zasugerował, że może firma mogłaby mu pomóc z tymczasowym finansowaniem możliwości inwestycyjnych. A co mu powiedziałeś? Że będzie musiał porozmawiać ze swoim ojcem. Nie jestem głupi, pani Nowak. Widziałem, co się dzieje. Głos Tomka stwardniał. W zeszłym roku faktycznie pojawił się w banku tego samego dnia, w którym wpłaciliśmy dużą płatność z projektu biurowcowca. Tylko zbieg okoliczności, powiedział, ale był bardzo interesowany rozmową z kasjerem o wpłacie. Mój żołądek zacisnął się. Piotr monitorował dochody firmy, prawdopodobnie próbując zgrać swoje prośby o pożyczki z maksymalną dostępną gotówką. Tomek, chcę cię o coś dopytać i potrzebuję całkowitej szczerości. Czy myślisz, że Piotr rozumie, ile pieniędzy przepływało przez tą firmę?
Tomek milczał przez dłuższą chwilę, zastanawiając się. Myślę, że wie, że jest tego więcej niż jego rodzina dawała do zrozumienia, ale nie sądzę, żeby znał pełny zakres. Pan Adam był bardzo ostrożny w rozdzielaniu finansów biznesowych i osobistych, przynajmniej na papierze. Co masz na myśli? Cóż, pani mąż był sprytny w tej kwestii. Kiedy Piotr prosił o pomoc, pan Adam mówił mu, że firma ma problemy, że marże są niskie, ale potem i tak znajdował sposób, żeby pomóc, zazwyczaj jako pożyczka z konta firmowego, a nie z jego osobistych funduszy. Tomek wyciągnął swój mały notatnik, zużyty od lat użytkowania. Zapisuje wszystko, pani Nowak. To nawyk, którego nauczył mnie pan Adam. Zgodnie z moimi zapisami, Piotr otrzymał płatności na łączną kwotę około 93 000 złotych w ciągu ostatnich 5 lat. Kwota była nawet wyższa niż ta, którą pokazała mi Małgorzata. Płatności, nie pożyczki. To właśnie mam na myśli, mówiąc, że pan Adam był sprytny. Strukturyzował je jako pożyczki na papierze z harmonogramami spłat i wszystkim. Ale nigdy tak naprawdę nie egzekwował warunków spłaty. Piotr spóźniał się z płatnością, a pan Adam po prostu to puszczał. Więc Piotr myśli, że nic nie jest winien. Piotr zachowuje się, jakby nic nie był winien, poprawił Tomek. Czy naprawdę w to wierzy, czy tylko udaje, nie mogę powiedzieć. Jakby przywołany naszą rozmową, usłyszałam, jak drzwi samochodu zatrzaskują się na podjeździe. Przez kuchenne okno widziałam samochód Piotra zaparkowany za ciężarówką Tomka. To mój syn, powiedziałam cicho. Nie chcę, żeby wiedział, że rozmawialiśmy o sprawach biznesowych. Tomek skinął głową i szybko zebrał papiery, które mu pokazałam. Pani Nowak, cokolwiek pani zdecyduje, ma pani moje pełne wsparcie. Pan Adam był dobrym człowiekiem i ufał pani na tyle, by wszystko zapisać na pani nazwisko. To mi wystarczy. Piotr wszedł bez pukania, coś, co irytowałoby Adama, ale co z biegiem lat nauczyłam się akceptować. Dzień dobry, mamo, powiedział, ledwo zerkając na Tomka. Nie spodziewałem się gości. Tomek wpadł, żeby mnie sprawdzić, powiedziałam płynnie. Wiesz, jak zawsze był troskliwy. Raczej. Uwaga Piotra była już gdzie indziej, jego oczy skanowały kuchnię, jakby oceniały ją pod kątem odsprzedaży. Właściwie, Tomek, cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać o sytuacji biznesowej. Wyraz twarzy Tomka stał się starannie neutralny. Och, skoro taty nie ma, będą pewne zmiany. Rodzina musi podjąć praktyczne decyzje dotyczące aktywów i bieżących zobowiązań. Obserwowałam tę wymianę zdań z fascynacją. Piotr był tak pewny siebie, tak pewny swojej władzy, nie miał pojęcia, że próbował przejąć coś, co nigdy do niego nie należało. Jakie zmiany? Zapytał Tomek. Cóż, będziemy musieli ocenić, czy ma sens kontynuowanie działalności, czy lepiej byłoby zlikwidować aktywa i uregulować wszelkie zaległe długi. Ton Piotra był swobodny, jakby omawiał, co zjeść na obiad. Rozumiem, a kto podejmuje te decyzje? Piotr mrugnął, wyraźnie nie spodziewając się pytania. Rodzina oczywiście. Będę zajmował się sprawami biznesowymi taty. Naprawdę? Głos Tomka był starannie neutralny, ale wyczułam lekkie podkreślenie słowa ty. Mamo, może chcesz zrobić świeżą kawę? Powiedział Piotr, zbywając mnie jak zawsze, gdy odbywały się ważne rozmowy. Tomek i ja musimy omówić pewne szczegóły techniczne. Ale ja się nie ruszyłam. Po raz pierwszy od lat stałam na swoim. Zostanę, dziękuję, to moja kuchnia, a Tomek jest moim gościem. Piotr wyglądał na zaskoczonego, ale wzruszył ramionami. Dobrze, Tomek. Będę potrzebował, abyś przygotował pełny spis całego sprzętu, pojazdów i obecnych kontraktów. Będę też potrzebowała dostępu do kont firmowych, abym mógł ocenić sytuację finansową. Chętnie w tym pomogę, powiedział Tomek ostrożnie. Z kim powinnam koordynować kwestię autoryzacji dostępu? Ze mną, oczywiście. I masz prawne upoważnienie do dostępu do kont firmy budowlanej Nowak? Pewność siebie Piotra lekko się zachwiała. Bo jestem synem i spadkobiercą Adama Nowaka.
Rozumiem. A czy masz dokumentację potwierdzającą, że jesteś upoważniony do działania w imieniu firmy? W kuchni zapadła cisza, przerywana jedynie tykaniem starego zegara nad zlewem. Twarz Piotra zmieniała kolor i widziałam, jak walczy między irytacją a niepewnością. Słuchaj, Tomek, nie sądzę, żebyś rozumiał sytuację, powiedział Piotr. Jego głos nabrał protekcjonalnego tonu, którego używał, gdy czuł się wyzwany. To nie jest wrogie przejęcie. Staram się uporządkować sprawy taty i upewnić się, że wszyscy zostaną zaopiekowani, ale nie mogę tego zrobić, jeśli będziesz utrudniał. Nie próbuję utrudniać, odpowiedział Tomek spokojnie. Po prostu próbuję zrozumieć, od kogo mam przyjmować rozkazy. Twój ojciec był bardzo jasny co do właściwych procedurach. Piotr zwrócił się do mnie, wyraźnie oczekując wsparcia. Mamo, wytłumacz Tomkowi, że ja teraz zajmuję się sprawami biznesowymi taty. Spojrzałam na mojego syna, tego człowieka, który planował sprzedać mój dom bez mojej wiedzy, który zgromadził prawie 90 000 złotych długu, twierdząc, że jego ojciec nic nie zostawił, i dokonałam wyboru. Właściwie, Piotrze, myślę, że Tomek ma rację, prosząc o odpowiednią dokumentację, powiedziałam cicho. Twój ojciec zawsze był bardzo ostrożny w tych sprawach. Piotr wpatrywał się we mnie, jakbym wyrosła mi druga głowa. O czym ty mówisz? Mówię o upewnieniu się, że wszystko jest załatwione prawidłowo i legalnie. Na pewno rozumiesz, jak to jest ważne. Po raz pierwszy od początku tej rozmowy Piotr wyglądał na niepewnego, a obserwując, jak ta niepewność wkrada się na jego twarz, poczułam coś, czego nie doświadczałam od lat – siłę. Telefon zadzwonił o 7 rano, 3 dni po mojej konfrontacji z Piotrem w kuchni. Spodziewałam się tego. Nie można kwestionować czyjejś domniemanej władzy bez konsekwencji, zwłaszcza gdy ktoś jest przyzwyczajony do stawiania na swoim. Mamo, musimy teraz porozmawiać. Głos Piotra był napięty od ledwo kontrolowanego gniewu. Ewa i ja przyjeżdżamy. Raczej wcześnie, nie sądzisz? To nie może czekać. Będziemy za 20 minut. Linia umarła, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Nie spieszyłam się z ubieraniem, wybierając granatową sukienkę, o której Adam zawsze mówił, że sprawia, że wyglądam godnie. Jeśli to miała być konfrontacja, zamierzałam stawić jej czoła odpowiednio. Przyjechali dokładnie 20 minut później. Obcasy Ewy agresywnie stukały na werandzie. Otworzyłam drzwi, zanim zdążyli zapukać, utrzymując małą przewagę bycia gospodynią we własnym domu. Dzień dobry, powiedziałam przyjemnie, jakby to była wizyta towarzyska. Ewa przepchnęła się obok mnie do salonu. Jej markowa torebka ściskała jak broń. Piotr podążył za nią, jego twarz była ponura. Oboje pozostali stojąc, ustawiający się między mną a drzwiami, co rozpoznałam jako taktykę zastraszania. Mamo, nie wiem, w jaką grę myślisz, że grasz, zaczął Piotr. Ale Tomek Dąbrowski dzwonił wczoraj i powiedział, że nie może mi udzielić informacji biznesowych bez odpowiedniego upoważnienia. Co mu powiedziałaś? Powiedziałam mu, żeby postępował zgodnie z właściwymi procedurami. Twój ojciec by tego oczekiwał. Właściwymi procedurami? Głos Ewy był piskliwy. Piotr jest synem i spadkobiercą Adama. Jakiego jeszcze upoważnienia ktoś potrzebuje? Prawnego upoważnienia, powiedziałam spokojnie. Tego, które wiąże się z faktyczną własnością. Oczy Piotra zwęziły się. O czym ty mówisz? Testament taty zostawia wszystko rodzinie. Jestem wykonawcą, co oznacza, że zajmuję się wszystkimi aktywami, dopóki sprawa spadkowa nie zostanie uregulowana. Właściwie, Piotrze, to nie do końca precyzyjne. Sięgnęłam po teczkę, którą położyłam na stoliku bocznym, tę zawierającą wszystkie dokumenty, które dała mi Małgorzata Kowalska. Piotr i Ewa oboje spieli się, gdy ją otworzyłam. Testament twojego ojca rzeczywiście zostawia jego osobiste rzeczy i ten dom, rodzinie, kontynuowałam. Ale firma budowlana Nowak nie jest częścią jego majątku, nie była od 5 lat.
O czym ty mówisz? Zażądał Piotr. Wyciągnęłam dokumenty powiernicze i położyłam je na stoliku kawowym między nami. Firma budowlana Nowak jest własnością Funduszu Powierniczego Budowlany Nowak od 2019 roku. Jestem jedynym beneficjentem tego funduszu. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Ewa pierwsza sięgnęła po dokumenty. Jej zadbane palce drżały, gdy skanowała język prawniczy. Piotr czytał jej przez ramię, jego twarz była bladła. To niemożliwe, wyszeptała Ewa. Nic nie wiesz o biznesie. Nigdy nawet nie zrównoważyłaś książeczkę czekową. Masz rację, nie. Twój ojciec zajmował się tym wszystkim, ale najwyraźniej rozumiał rzeczy dotyczące naszej sytuacji rodzinnej, których ja byłam zbyt naiwna, by dostrzec. Piotr opadł na sofę, jak gdy nogi mu odmówiły posłuszeństwa. Ale firma miała problemy. Tata zawsze mówił, że marże są niskie, że ledwo wystarcza na utrzymanie działalności. Firma była dość dochodowa, szczerze mówiąc. Oto sprawozdania finansowe za ostatnie 5 lat. Podałam mu kolejny zestaw papierów. Obserwowanie twarzy Piotra, gdy przetwarzał liczby, było jak oglądanie kogoś, kto zdał sobie sprawę, że grał w szachy, podczas gdy wszyscy inni grali w warczaby. Te zyski, głos Piotra był ledwo słyszalny. Gdzie poszły te pieniądze? Część z nich poszła do ciebie, Piotrze, całkiem sporo, szczerze mówiąc. Wyciągnęłam dokumentację pożyczkową. Dokładnie 87 000 złotych w ciągu 5 lat. Ewa chwyciła papiery pożyczkowe, jej oczy skanowały gorączką. Te mówią, że to pożyczki. Piotrze, powiedziałeś mi, że to były prezenty. Powiedziałeś, że twój ojciec pomagał nam się zadomowić. To były prezenty, powiedział Piotr, ale jego głosowi brakowało przekonania. Tata nigdy nie prosił o spłaty, nigdy nawet nie wspominał o harmonogramach spłat. Właściwie tak, powiedziałam cicho. Małgorzata Kowalska ma kopię każdej rozmowy, każdej pominiętej płatności, za każdym razem, gdy twój ojciec zdecydował się przedłużyć terminy, zamiast żądać tego, co byłeś winien. Obserwowałam, jak rzeczywistość ich sytuacji zaczyna do nich docierać. Piotr zbudował swoje życie finansowe na założeniu, że hojność jego ojca będzie trwać w nieskończoność. Prawdopodobnie pożycił na te oczekiwania, podjął zobowiązania oparte na pieniądzach, które uważał za swoje. Ale to niczego nie zmienia, powiedziała nagle Ewa, jej głos nabrał desperackiego tonu. Dom nadal należy do Piotra, to jest warte więcej niż jakaś mała firma budowlana. Czy na pewno? Zapytałam łagodnie. Oczy Ewy błysnęły czymś pomiędzy gniewem a paniką. Nie graj w gry, Mario, ten dom jest warte co najmniej 400 000 złotych. Masz rację, to piękna nieruchomość. Oczywiście jest jeszcze kwestia kredytu hipotecznego. Piotr spojrzał ostro w górę. Jaki kredyt hipoteczny? Tata mówił, że dom jest spłacony. Był, ale 18 miesięcy temu twój ojciec wziął pożyczkę pod zastaw nieruchomości, całkiem znaczną, szczerze mówiąc. Wyciągnęłam ostatni zestaw dokumentów, te, które odkryłam w gabinecie Adama zaledwie wczoraj, starannie złożone w teczce oznaczonej Fundusze awaryjne. Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 350 000 złotych, kontynuowałam. Dochody zostały przelane na konto Funduszu Powierniczego Budowlany Nowak, co oznacza, że stały się częścią mojego spadku. Twarz Ewy pobladła. To niemożliwe, wiedzielibyśmy, musielibyśmy podpisać. Twój ojciec był jedynym właścicielem domu w tym czasie, przerwałam. Byłam wymieniona jako małżonka z prawami do przeżycia, ale nie jako współwłaścicielka, nie potrzebowało niczego podpisu. Piotr wpatrywał się w dokumenty pożyczkowe, jakby były napisane w obcym języku. Ale dlaczego to zrobił? Dlaczego obciążył dom hipoteką tylko po to, żeby wpłacić pieniądze na konto firmowe? Po raz pierwszy od początku tej rozmowy pozwoliłam, aby moje starannie kontrolowane emocje się ujawniły. Bo mnie chronił, Piotrze, upewniałeś się, że bez względu na to, co się stanie, będę miała zabezpieczenie finansowe. Chronił cię przed czym? Głos Piotra był chrypliwy.
Przed tym, powiedziałam, wskazując na scenę przed sobą. Przed tym, że wyrzucono mnie z własnego domu przez członków rodziny, którzy widzieli mnie jako ciężar, a nie osobę. Przed tym, że zostawiono mnie z niczym, podczas gdy wszyscy inni rościli sobie prawo do tego, co, jak sądzili, im się należało. Opanowanie Ewy w końcu całkowicie pękło. Zmanipulowałaś go, przekonałaś umierającego człowieka do zmiany wszystkiego. Twój ojciec nie umierał, gdy zakładał te fundusze powiernicze. Ewo, on planował, a fakt, że czuł potrzebę planowania tego scenariusza, powinien coś wam powiedzieć o tym, jak postrzegał dynamikę naszej rodziny. Ręce Piotra drżały, gdy odkładał papiery. Mamo, na pewno możemy coś ustalić. Naprawdę nie chcesz prowadzić firmy budowlanej, a dom, ten dom, to nasz rodzinny dom, powinien pozostać w rodzinie. Pozostaje w rodzinie, Piotrze, zostaje ze mną. Ale spłatę kredytu hipotecznego, powiedziała Ewa desperacko. Jak pani na nie stać? Tak samo, jak zamierzał twój ojciec, z dochodów z firmy budowlanej Nowak. Tomek Dąbrowski zapewnia mnie, że firma jest dość stabilna, a Małgorzata Kowalska mówi, że przepływy pieniężne z łatwością pokryją spłaty pożyczki, a dużo zostanie na moje wydatki na życie. Wstałam, wygładzając sukienkę. Teraz wierzę, że wspomnieliście coś o wyprowadzce. Myślę, że to wciąż doskonały pomysł. Nie dla mnie oczywiście, ale jestem pewna, że znajdziecie gdzieś urocze miejsce, żeby zacząć od nowa. Piotr spojrzał na mnie, jakby widział mnie po raz pierwszy. Mamo, nie możesz mówić poważnie. Po wszystkim, co tata dla ciebie zrobił. Po wszystkim, co znaczy nasza rodzina. Twój ojciec zrobił dla mnie wszystko, przerwałam. Kochał mnie na tyle, by upewnić się, że nigdy nie będę zdana na niczyją łaskę, wkluczając w to moich własnych synów. A teraz rozumiem, jak bardzo potrzebowałam tej ochrony. Ewa była już przy drzwiach, jej twarz wykrzywiona z wściekłości i niedowierzania. To nie koniec, Mario. Będziemy walczyć, zaskarżymy wszystko. Możecie próbować, powiedziałam spokojnie, ale powinniście wiedzieć, że wszystko, co zrobił twój ojciec, było całkowicie legalne i odpowiednio udokumentowane. Małgorzata Kowalska jest bardzo dokładna i już dostarczyła kopię wszystkich odpowiednich dokumentów mojemu prawnikowi. Piotr zatrzymał się przy drzwiach, jego wyraz twarzy był mieszanką zamieszania i bólu. Nie rozumiem, mamo, dlaczego nam to robisz? Nic wam nie robię, Piotrze, po prostu odmawiam pozwolenia, byście wy mi to zrobili. Po ich odejściu usiadłam sama w nagłej ciszy mojego domu i poczułam coś, czego nie doświadczyłam od dziesięcioleci. Po raz pierwszy, odkąd byłam młodą kobietą, byłam całkowicie niezależna finansowo. Nikomu nic nie byłam winna i nikt nie mógł mi zabrać tego, co miałam. Adam dał mi więcej niż pieniądze, dał mi wolność. 6 miesięcy później stałam na tarasie mojego nowego domku nad oceanem, obserwując, jak poranne słońce maluje złote smugi na Pacyfiku. Dźwięk fal rozbijających się o skały poniżej stał się moją codzienną symfonią, zastępując znajome skrzypienie i odgłosy starego domu. Domek w Dziwnowie półmniejszy niż rodzinny dom, ale był całkowicie mój. Każdy mebel, każdy wybór dekoracji, każdy pokój odzwierciedlał mój gust, a nie kompromisy zawarte przez 32 lata małżeństwa. Odkryłam, ku mojemu zaskoczeniu, że mam doskonały gust, gdy nikt inny nie oferował opinii. Firma budowlana Nowak nadal prosperowała pod kierownictwem Tomka Dąbrowskiego. Dzwonił w każdy piątek po południu, aby informować mnie o bieżących projektach i nadchodzących kontraktach, a kwartalne zyski były wpłacane bezpośrednio na moje konto. Dotrzymałam obietnicę utrzymania firmy dokładnie tak, jak Adam ją skonstruował i wszyscy zaangażowani wydawali się szczęśliwsi z powodu stabilności. Domek był nieoczekiwanym odkryciem. Podczas poszukiwania nieruchomości na wybrzeżu Bałtyku dowiedziałam się, że Adam kupił go 3 lata temu poprzez fundusz powierniczy. Małgorzata Kowalska znalazła akt własności podczas porządkowania aktywów firmy wraz z notatką odręcznym pismem Adama. Dla Marii na emeryturę, gdy będzie gotowa na morskie powietrze i brak harmonogramu poza własnym.
Nawet po śmierci mój mąż wciąż się o mnie troszczył. Dziś rano było jednak wyjątkowo. Mój prawnik miał przyjechać, aby sfinalizować ostatnią sprawę z mojego starego życia. Piotr i Ewa rzeczywiście próbowali zaskarżyć ustalenia funduszu powierniczego, zatrudniając drogiego adwokata specjalizującego się w prawie osób starszych i przypadkach wykorzystania finansowego. Nie poszło im dobrze. Śledztwo ujawniło, że nie tylko wszystkie ustalenia finansowe Adama były całkowicie legalne i prawidłowo wykonane, ale dług Piotra wobec firmy był faktycznie większy niż początkowo ktokolwiek obliczył. Odsetki i kary podniosły łączną kwotę do nieco ponad 96 000 złotych. Dzwonek do drzwi zabrzmiał dokładnie o 10:00. Jakub Wiśniewski, niespokrewniony z Heleną z banku, był precyzyjnym człowiekiem, który wierzył, że punktualność odzwierciedla charakter. Reprezentował mnie, odkąd zaczął się cały ten bałagan, a jego spokój i kompetencja były bezcenne w bardziej stresujących momentach. Dzień dobry, Mario, powiedział, siadając w wygodnym fotelu przy oknie, który stał się jego stałym miejscem podczas naszych spotkań. Mam ostateczną ugodę do pani wglądu. Nalałam kawę z ekspresu do kawy, którego nauczyłam się używać. Kolejna mała wolność w moim nowym życiu. I usiadłam naprzeciwko niego. Jak przyjęli ostateczne warunki? Wyraz twarzy Jakuba sugerował kontrolowaną rozbawienie. Mniej więcej tak, jak można się było spodziewać. Adwokat Piotra poświęcił sporo czasu na argumentowanie, że zobowiązania rodzinne powinny przeważać nad umowami biznesowymi, ale ostatecznie prawo jest dość jasne w kwestii zobowiązań dłużnych. Podał mi dokumenty ugody. Po 6 miesiącach sporów prawnych Piotr i Ewa zgodzili się na warunki, które uznawały pełny dług i ustalały plan spłat, który zajmie im 8 lat, zakładając, że nigdy nie opuszczą płatności. Próbowali jeszcze raz negocjować klauzulę o rodzinnej przebaczeniu, kontynuował Jakub. Piotr faktycznie załamał się na ostatnim spotkaniu, twierdząc, że niszczy swoją relację z jedynym synem z powodu pieniędzy. A co im powiedziałeś? Przypomniałem im, że reprezentują pani interesy finansowe, a nie pani relacje rodzinne. Chociaż być może wspomniałem, że większość matek nie musi pozywać swoich dzieci, aby odzyskać prawowite długi. Ugoda zawierała również postanowienie, które szczególnie mnie satysfakcjonowało. Jeśli Piotr i Ewa nie wywiążą się z płatnością, firma może prawnie zająć wynagrodzenie Piotra i ustanowić zastaw na wszelkie zakupione przez nich nieruchomości. Była to siatka bezpieczeństwa, która zapewniła, że otrzymam to, co mi się należało, niezależnie od ich przyszłych decyzji finansowych. Jest jeszcze jedna rzecz, powiedział Jakub, wyciągając osobną kopertę. To przyszło do pani wczoraj. Koperta była zaadresowana znajomym pismem Piotra. W środku była krótka notatka na zwykłym papierze. Mamo, wiem, że pewnie mi nie wybaczysz, że z tobą walczyłem, ale chciałem, żebyś wiedziała, że w końcu rozumiem, co robił tata. Potrzeba było stracić prawie wszystko, żebym zobaczył, ile brałem za pewnik. Ewa i ja chodzimy na terapię małżeńską, a ja pracuję na 2 etatach, żeby sprostać harmonogramu spłat. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz chciała ze mną znowu porozmawiać. Przepraszam za wszystko. Piotr. Starannie złożyłam list i odłożyłam go na bok. Przeprosiny były szczere. Mogłam to wyczuć, ale były też o 6 miesięcy za późno i motywowane konsekwencjami, a nie sumieniem. Jakiejkolwiek odpowiedzi chciałaby pani, aby my przekazać? Zapytał Jakub. Nie. Jeśli Piotr chce odbudować ze mną relację, może to zrobić w ten sam sposób, w jaki spłaci swój dług. Stopniowo, konsekwentnie i z czasem. Po odejściu Jakuba wzięłam kawę na taras i ponownie przeczytałam list Piotra. Smutek wciąż tam był. Nie tylko za Adama, ale za syna, którego myślałam, że wychowałam, i za relacje rodzinne, w które wierzyłam, że są prawdziwe. Ale pod smutkiem było coś silniejszego, głęboka satysfakcja, że stanęłam w swojej obronie, gdy to było najważniejsze. Mój telefon zadzwonił, przerywając moje myśli. Identyfikator dzwoniącego pokazywał nieznany numer, ale coś w nim wydawało się znajome. Dzień dobry, pani Nowak, tu Lidia Kowalska, córka Małgorzaty. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.
Pamiętałam Lidię, pielęgniarkę, która pracowała w regionalnym szpitalu. Małgorzata wspominała ją od czasu do czasu podczas naszych spotkań. Oczywiście, kochanie, jak mogę pani pomóc? Cóż, właściwie to pani może nam pomóc. Mama opowiedziała mi o pani sytuacji, o tym, jak musiała pani odbudować swoje życie po trudnościach rodzinnych. Zakładam grupę wsparcia dla kobiet, które musiały zmierzyć się z manipulacją finansową ze strony członków rodziny i zastanawiałam się, czy zechciałaby pani podzielić się swoim doświadczeniem. Prośba zaskoczyła mnie. Nie jestem pewna, co bym wiedziała, co powiedzieć. Byłaby pani zaskoczona, ile kobiet znajduje się w podobnych sytuacjach. Dorosłe dzieci, które czują się uprawnione do majątku rodziców, małżonkowie, którzy ukrywają informacje finansowe, członkowie rodziny, którzy mylą życzliwość ze słabością. Pani historia mogłaby pomóc innym kobietom zrozumieć ich prawa i znaleźć odwagę, aby się chronić. Prośba zaskoczyła mnie. Nie jestem pewna, co bym wiedziała, co powiedzieć. Byłaby pani zaskoczona, ile kobiet znajduje się w podobnych sytuacjach. Dorosłe dzieci, które czują się uprawnione do majątku rodziców, małżonkowie, którzy ukrywają informacje finansowe, członkowie rodziny, którzy mylą życzliwość ze słabością. Pani historia mogłaby pomóc innym kobietom zrozumieć ich prawa i znaleźć odwagę, aby się chronić. Pomyślałam o tym przez chwilę, obserwując pelikana nurkowanego po ryby w zatoce poniżej. 6 miesięcy temu byłam pogrążoną w żałobie wdową, której groziła bezdomność z rąk własnego syna. Dziś byłam niezależna finansowo, mieszkałam dokładnie tam, gdzie chciałam, odpowiedzialna tylko przed sobą. Kiedy chciałaby pani, żebym wystąpiła? Zapytałam. Naprawdę? Zrobi pani to? Myślę, że tak, ale nie o zemstie czy bitwach prawnych. Chcę mówić o różnicy między byciem kochającym członkiem rodziny, a zycieraczką, o znaczeniu zrozumienia własnej sytuacji finansowej, o darze, który dał mi Adam, gdy chronił moją przyszłość nawet przed naszym własnym synem. Umówiłyśmy spotkanie na następny miesiąc. Po odłożeniu słuchawki zdałam sobie sprawę, że pomaganie innym kobietom w podobnych sytuacjach wydawało się celem, sposobem na uhonorowanie zarówno ochrony Adama, jak i mojej ciężko wywalczonej niezależności. Tego wieczoru zrobiłam coś, co zaczęłam robić każdej nocy, odkąd przeniosłam się do domku. Usiadłam na tarasie z kieliszkiem wina i obserwowałam zachód słońca, poświęcając czas na docenienie prostego faktu, że ten widok, ten spokój, ta wolność były całkowicie moje. Nikt nie mógł mi tego zabrać, nikt nie mógł mnie wyrzucić z mojego własnego życia, nikt nie mógł zdecydować, że jestem zbędna. Domek był cichy, z wyjątkiem rytmu oceanu i odległego wołania ptaków morskich szykujących się na noc. Jutro zajmę się swoim ogrodem, może pojadę do miasta na obiad do małego bistro, gdzie właściciel zawsze rezerwował mi stolik przy oknie. Proste przyjemności, które należały wyłącznie do mnie. Dług Piotra zostanie w końcu spłacony. Czy to on sam odpowiedzialnie go ureguluje, czy firma będzie musiała zająć jego wynagrodzenie. Ugoda prawna zapewniła, że sprawiedliwość zostanie wymierzona niezależnie od jego wyborów. Ale prawdziwym zwycięstwem nie były finanse. Była to świadomość, że znalazłam siłę, by żądać szacunku, na który zasługiwałam, gdy ostatnie światło gasło na niebie. Wzniosłam kieliszek w cichym toaście za Adama, gdziekolwiek był. Kochał mnie na tyle, by upewnić się, że nigdy nie będę bezradna, nigdy nie będę zależna od łaski ludzi, którzy widzieli mnie jako zbędną. I kochał mnie na tyle, by upewnić się, że gdy nadejdzie próba, będę miała wszystko, czego potrzebuję, aby ją przejść. Ocean kontynuował swoją wieczną rozmowę z brzegiem, a ja siedziałam we własnym domu, na własnym tarasie, żyjąc własnym życiem, w końcu rozumiejąc, co naprawdę oznacza wolność. Oznaczało to, że nigdy więcej nie będę musiała błagać o miejsce przy stole, które z prawa powinno być moje. Oznaczało to spokój.
Teraz jestem ciekawa, co byście zrobili na moim miejscu. Czy kiedykolwiek przeszliście przez coś podobnego? Komentujcie poniżej. A tymczasem na ostatnim ekranie zostawiam Wam dwie inne historie, które są ulubionymi na kanale i na pewno Was zaskoczą. Dziękuję za oglądanie do końca.